Było trochę taniej i były nowocześniejsze maszyny. Spało się w samochodzie cały tydzień. Na jednej sztuce oni z nami nie rozmawiają wcale, nie? Mamy praktycznie każdą markę i każdy model. Ciągników jest ponad 200. 879, tak jak widzisz, netto wystawionym. Takiego uczciwego podejścia nas ojciec nauczył. On jest 1 000 000 złotych tańszy niż nowy. 179 000 netto. Sprzęt niepowtarzalny. Dzisiaj już takich nie produkują twardych traktorów. Psychicznie jedziemy odpocząć na pole. Nie? Wie pan co, już jest taka zawiść ludzka, że jest straszna. Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj zapraszam Was do miejscowości Cekcyn. Jesteśmy w województwie kujawsko-pomorskim i odwiedzamy tutaj Królestwo Maszyn Używanych, bo jesteśmy właśnie na placu, na którym znajduje się ponad 200 traktorów, a z nami są Łukasz i Marcin Pestka. Panowie, główne zajęcie to jest tutaj dzisiaj sprzedaż ciągników i maszyn używanych, tak to trzeba powiedzieć, ale wszystko zaczyna się od gospodarstwa, prawda? Prowadzimy gospodarstwo rolne o powierzchni 60 hektarów. Na naszych tutaj zboża. Kiedyś hodowaliśmy świnie, a teraz głównie zboża. No i głównie brat się zajmuje gospodarstwem tutaj. Żniwa już ruszyły, groch i tam facelia i to wszystko. Na razie pogoda nie pozwala. 50 hektarów, jakie jeszcze uprawy? Pszenica, żyto, przeżyto i łubin. I tylko produkcja roślinna. Tak, tak. To pewnie macie tutaj pole do popisu, żeby te maszyny, które potem sprzedajecie, jeszcze u siebie najpierw przetestować. Staramy się testować jak najwięcej maszyn, wiadomo, żeby to było sprawdzone w polu, no ale nie wszystko się da, bo niektóre maszyny przyjeżdżają, wiesz, prosto przyjedzie, wieczorem przyjedzie, rano jest sprzedane, no to nie jestem w stanie tego przetestować, ale no, testujemy jak najwięcej maszyn się da na naszych polach. Zaczął wszystko ojciec, prawda? Wy tu kontynuujecie, jeszcze to rozszerzacie. Dokładnie, no staramy się jak możemy rozwijać tą działalność, no i myślę, że idzie nam bardzo dobrze, bo takiego uczciwego podejścia nas ojciec nauczył i na tym to jest wszystko oparte, no i dzięki temu tak dobrze idzie, myślę, że nie jesteśmy tutaj żadne cwaniaki, ale zwykłe polskie gospodarze. Ile w sumie tych maszyn stoi, jakbyś je podzielił właśnie na marki i na rodzaje? Mamy praktycznie każdą markę i każdy model. Ciągników jest ponad 200, tak jak mówiłeś, 220, wiesz, zależy ile się sprzeda, ile przyjedzie w danym tygodniu. Około 20 kombajnów i 20 parę ładowarek. Tak to wygląda. Do tego mamy jakieś tam maszyny uprawowe, przyczepy. I ta sprzedaż mniej więcej na jakim poziomie w ostatnich latach, powiedzmy, jak to wygląda? Zależy jaka jest koniunktura w rolnictwie, wiadomo, jest im droższe zboże i produkty rolne, tym więcej się sprzedaje, ale no tendencję mamy zawsze wzrostową, co roku sprzedajemy dużo więcej maszyn, no i no to już są setki ciągników. No. Porównując ceny do nowych, no to są 1/3, 1/4 ceny nowego, także... Dokładnie. No, nowy Fendt kosztuje 1 300 000, a tu kosztuje tam 300-400, no to różnica jest ogromna i te traktory też nie są stare i nie mają jakieś 6000, 7, 8 godzin, wiadomo, ale 5-letni, 6-letni Fendt, on jest 1 000 000 złotych tańszy niż nowy, to myślę, że dlatego tak się po prostu sprzedają te maszyny. Bo jak weźmiesz nowy traktor, to pracujesz praktycznie tylko na spadek jego wartości, na raty i nic ci nie zostaje. A jak weźmiesz używany traktor i pojedziesz nim na usługi, to to co ty zarobisz, to spłacisz ten leasing na przykład i jeszcze ci zostaje, dużo ci zostaje, a przy nowym nic ci nie zostaje, tylko na utratę wartości pracujesz. Jaka jest tutaj wasza strategia, jeśli chodzi o sprowadzanie tych ciągników z jakiegoś konkretnego kraju, czy z różnych krajów? No i jakie kryteria? No staramy się sprowadzać jak najmłodsze maszyny, wiadomo, bo wtedy one są też w lepszym stanie i nie ma z nimi żadnych problemów. Ale no też zdarzają się starsze sprzęty, które na przykład weźmiemy w rozliczeniu od polskich rolników. Także mamy wszystko. Mamy wszystko. Któraś marka jest najpopularniejsza? Która? Teraz najbardziej Fendt wchodzi na rynek, coraz więcej tego. Za dużo Fendów idzie, Fendów, Case'ów, Classów, New Hollandów, John Deere'ów. Nie wiem, no wszystkie marki, mam wszystkie modele, to każdy się sprzedaje. Sprzedajemy maszyny z zachodniej Europy, z różnych krajów, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, wiadomo. Mamy już wieloletnie, naprawdę wieloletnie kontakty. 20 lat, wiesz, znamy kogoś, to po prostu też jest inaczej. Jak to wygląda, jeśli chodzi o jakąś gwarancję na przykład? Jak rolnik kupuje od was, to może na coś takiego liczyć? Dokładnie, no jest gwarancja rozruchowa i też zawsze jest tak, że jak rolnik wjedzie w pole i no wiadomo, jak ja sprzedaję setki traktorów, to ja też zawsze się może coś zepsuć i wjedzie, to jest używany sprzęt za ułamek ceny nowego.
to jak się zepsuje, no to po prostu mówię, że przywieźć do nas i naprawimy. I tyle. Wjedzie 2 hektary, zrobi i się zepsuje, przywiezie, naprawimy. Tak działamy. No, nie mamy takich problemów, żeby ktoś był naprawdę niezadowolony, żeby zbankrutował przez nas. Zawsze staramy się wszystkie sprawy rozwiązać polubownie i pomóc komuś. Są już też na pewno klienci, którzy wzięli kilka. No jest pełno takich klientów. Mam bardzo dużo, którzy mają wszystkie maszyny i przyjeżdżają i tylko tu przyjeżdżają, bo wiedzą, że z nami się dogada, też będą jakieś problemy, to rozwiążemy. W rozliczeniu też ciągnik dają, no jak na przykład dzisiaj ten Fendt jechał, to renówka wróci w rozliczeniu. I... Biorą ode mnie, wiesz, jeden traktor, powiększy się gospodarstwo, to przyprowadzą go, wezmą większy. Albo dobierają, albo oddają swój stary, albo wymieniają same John Deere, wymienia na Fendy i po kolei, wiesz, i wszystkie biorą od nas, bo... Wy też tu macie swoją ekipę, która odpowiada za remonty tych sprzętów, które przywozicie. Mamy sporo Ile chłopaków. ludzi na dzisiaj tutaj czuwa nad tym, skoro tyle tych maszyn? No, z nami to jest kilkunastu ludzi, no. Kilkunastu ludzi. Były maszyny, które udało się sprzedać za ponad 1 000 000 na przykład? Żeby jedna maszyna to nie, ale łącznie to tak, no, że wiesz, pakiety, że klient kupuje traktor, 2, 3, kombajn, to takich już parę sprzedałem, takich pakietów. On kupi za tam 1 000 000, kupi 3 maszyny, a tak by jeden traktor za to kupił, taki 300 koni, nie? A tak ma całe gospodarstwo wyposażone, także jest różnica, nie? Też muszę zapytać Cię, że też o taki trochę śliski, można powiedzieć, temat, ale właśnie o te przebiegi. No, niektórzy twierdzą, że u polskich handlarzy najczęściej idzie znaleźć ciągniki z przebiegiem 7-9 tysięcy i wszyscy mówią, że to jest kręcone. I Ty jesteś pewny tych przebiegów tutaj? Jestem 100% pewny, wiesz, no my jesteśmy za dużą firmą, żeby na takie rzeczy sobie pozwalać. I no też oglądam nieraz ogłoszenia i widzę, że wszystkie traktory mają od 5 do 6,5 tysiąca godzin. No u nas się takie nie zdarzają. No zdarzają się takie, co nawet mają 1800, tam Ferguson ma. Ale no z reguły te przebiegi są większe, nie? Z reguły na zachodzie te maszyny są serwisowane i też dłużej to chodzi. No dobra, obiecaliśmy kilka ciekawych przykładów, to zaczynamy od bardzo ciekawego przykładu. Fendt 1050, czy jak to woli 1050, ciągnik o potężnej mocy, 500 koni. 517 koni dokładnie. 500. Jaki silnik tu jest zamontowany, jaki przebieg ma ten traktor? Tu jest Manowski, 7000 godzin ma. Manowski silnik tu jest wolnoobrotowy 14,9 litra, także potężny motor. Ile waży ten traktor? Kurde, teraz mnie zaskoczyłeś, ale z tego co pamiętam to 16 ton. Muszę zobaczyć, zaraz ci powiem. Nie, żeby taki nowy nabyć, to 2 z przodu, ale nie 1000, tylko 2 miliony, prawda? No. A ile u Was kosztuje? 879, tak jak widzisz, netto wystawiony. No właśnie. Widzę, że tu ogumienie trochę można by było poprawić, no ale wiadomo, że to też kosztuje, prawda? W takim ciągniku. No to wiesz, jak klient chce, ja mogę założyć nowe w dobrej cenie, bo mam opony w naprawdę dobrych cenach i nieraz jest tak, że klient po prostu, panie wymieni mi opony, wymieniamy wszystkie 4 nowe i w dobrej cenie załatwiam te opony i to nie jest tak drogie, jak ludzie myślą. No właśnie, czyli 7000 godzin mniej więcej przebiegu, wszystko sprawne. Jak najbardziej. Jeździliśmy nim siadać, jechać. Mało kto takiego Fenda ma, nie? Jednak za wiele tego nie jeździ. Pierwszy u Ciebie taki sprowadzony właśnie? No, tak i tak. Wcześniej jakie inne Fendy były największe? Jakie tu są najpopularniejsze modele, jeśli chodzi o Fenda? 939, 942 miałem, no to jest tam 420 koni, 390. Nie? Żeby dodać trochę atrakcyjności materiału, to chłopaki postanowili jeszcze tutaj pokazać nam przeciąganie liny pomiędzy Valtrą a tutaj starszym case'em. Łukasz, powiedz, jakie to są dokładnie modele ciągników, które roczniki i ile ważą? To jest Magnum 7220, 97 rok i on ma 7800, a ta Valtra to jest T254, 2020 rok i ona waży 7300 bez obciążników, także jest 500 kg lżejsza, ale ma szersze opony. No i to jest 2020, ten jest 97, więc jest 23 lata młodsza od tego case'a, a mimo to case wygrał jednak. Ten case to jest 8,3 litra Cummins silnik i on ma 220 koni, zaś ta Valtra ma 260 koni. Początkowo jak nie włączyłeś napędu, Valtra dała radę. No, ale z napędem poszedł bez problemu. No dobra, powiedz, za ile można je u Was kupić i ile one mają przebiegu? Magnuma dzisiaj będę ogłaszał 119 netto, przedni TUS, przedni WOM. Na liczniku, kurde, tam było chyba 7200, no ale to raczej będzie 17 niż 7, bo te Magnumy one wytrzymują 40 000 godzin. Bardzo wytrzymałe maszyny, a Valtra ma 4600 godzin. Jeszcze nawet jej nie ogłosiłem, nie robiłem zdjęć. W rok, no, w tych nowych już kominach, taka bardzo fajna.
Mega ładna. 319 netto. Najpopularniejsza marka na rynku ciągników używanych, czyli John Deere. John Deere oczywiście obecny również jest w Pestrolu, a tu mamy bardzo popularny model 6155M, prawda? Dokładnie, 2017 rok, tylko 2866 motogodzin, 289 netto, jak ktoś szuka, zapraszam. Koni, tak jak maska tutaj wskazuje. No, 155 nominalny on ma. Jaki silnik, jak to tu wygląda? To jest ten znany John Deere'owski 6,8 litra, bardzo popularna jednostka, już od lat stosowana. Te młodsze John Deere sprzedają się u Ciebie lepiej, czy też te takie klasyki? Tak szczerze, te młodsze lepiej. Młodsze lepiej. Bo jednak ten komfort pracy jest dużo wyższy niż w tych klasykach. A wymień jeszcze jakieś kilka innych traktorów właśnie takich klasycznych, które u Ciebie również można znaleźć. Wszystkie kupujemy 7810, 7710, 8200, 8310, 8420, teraz mam 8530, 8130. Te klasyki mamy wszystkie, także jak ktoś szuka takiego klasyka, to śmiało przyjeżdżajcie. Łukasz, Wasza działalność to nie tylko ciągniki rolnicze, ale też kombajny, są żniwa, więc też o kombajnie chciałbym, żebyśmy tu powiedzieli. Klas Tucano, wczoraj używany u Was, prawda? Dokładnie, wczoraj kosiłem groch i dzisiaj jak pojedziesz, to też pojedziemy kosić za chwilę nasze zboża. Wczoraj skosiłem 5 hektarów grochu. Tucano ogólnie bardzo fajne kombajny, lubię nimi kosić, bo są proste w obsłudze. Wsiadasz i 5 minut i wiesz jak tym jechać. Już któryś sezon koszę właśnie Tucanem. Tutaj mamy 430, 6 metrów header vario z wysuwanym stołem do rzepaku, więc tylko wysuwasz stół, zakładasz kosę boczną i jedziesz kosić rzepak. Ten jest 2014 rok, 2700 chyba 60 godzin na silniku i on jest 427 netto. 27 tysięcy złotych netto, tylko klasy u Was dostępne, czy jakieś inne marki kombajnów również? Mamy też John Deere, Fendy, Massey Fergusony, praktycznie wszystkie marki kombajnów mamy, New Hollandy. Czy Wy tutaj oferujecie jakieś finansowanie albo coś tego typu również? Dokładnie, mamy finansowanie, jesteśmy sprawdzonym dostawcą firm leasingowych i też jesteśmy dostawcą numer 1 w Polsce, na przykład dla EFL-a, czyli Banku Credit Agricole jesteśmy numer 1 w Polsce, mamy też Santander, no i wiele innych firm leasingowych, z którymi współpracujemy i te finansowania są bardzo korzystne, dlatego tak też ludzie biorą te finansowania, bo zabezpieczeniem jest tylko maszyna. Tutaj nie podpisujesz żadnego weksla in blanco, nie ma żadnej hipoteki, także jak nie będziesz spłacał, to ci zabiorą tylko maszynę. Łukasz opowiedział nam tu o kilku maszynach, które są dostępne na placu w Pestrolu, to teraz przyciśniemy brata Marcina. Marcin, Ty nam opowiesz o ciekawej maszynie, ładowarka New Holland. Tak, 7 metrów, 4,2 tony, 2018 rok, 568 motogodzin, w ładnym stanie, 179 tysięcy netto. Czy macie też inne marki? Merlo, JCB, Bobcata, Kata i co tam jeszcze, Manitki. Ładowarki też mają, rozumiem, wzięcie teraz. Ładowarki popularniejsze niż na przykład traktory z turem. Marki na gospodarstwie to jak bez ręki dosłownie. Szereg osprzętów różnych i ten teleskop właśnie daje tą możliwość załadunku różnego rodzaju materiałów. Widły do palet, czy tam chwytaki różne. No dobrze, było już kilka ciekawych przykładów, ale tutaj co ciekawe, jedną z najpopularniejszych marek w Pestrolu jest Klas. Zresztą jak widzicie teraz długi sznur ciągników, a my stoimy przy modelu Arion 620. Ile koni? Jaki tutaj jest? 58 koni mocy maksymalnej, tu jest silnik John Deere, to jest 2016 rok tego ciągnika i on kosztuje 179 tysięcy, także myślę, że nie jest to wysoka kwota na to, co ten ciągnik oferuje, bo to jest naprawdę wysoki komfort pracy, dobry silnik John Deere'owski, skrzynia też się nie psuje, bo tu jest Hexa Shift, a więc ABCD i 6 półbiegów na każdym biegu. To są naprawdę dobre skrzynie, bezawaryjne. Mega dobry ciągnik za te pieniądze, dlatego też tyle ich mam. Właśnie jak chodzi o klasę Arion, to jest najpopularniejsza seria? Chyba tak, bo to jest taki ciągnik w przedziale tam 130 do 200 koni. I to jest najpopularniejsza seria. No mamy też Aksjony 800, 900, mamy też mniejsze Ariony z serii 400, 500, 400, mam też Axosy, Celtisy, także cały przekrój. Masz też Xeriona, co ciekawe. Mam też Xeriona, Xerionów już miałem kilka. Dobre ciągniki, mocne, też przystępne cenowo. Przede wszystkim klasy są przystępne cenowo, dlatego też się dobrze sprzedają, tak myślę. Ten Xerion przystępny cenowo, to znaczy ile on ma koni i ile kosztuje? To jest dobry pomysł. 380 koni i on kosztuje 259, więc myślę, że to nie są duże pieniądze za takie maszyny. Jeśli chodzi o tak duże maszyny, to też tu muszę Cię zapytać o Steigera na przykład albo o Quattracka, bo to też są legendy, które o Ciebie tu na placu występują. No już miałem takich kilka, sprzedałem tutaj i w kraju i za granicę sprzedawałem Quattracki. Teraz mam jednego Quattracka na placu, jednego wiem, że jeszcze Marcin kupił w zeszłym tygodniu, także będzie jak ktoś szuka. Taki nowszy, 600 chyba.
Mam też tego Steigera 535, który jest na podwójnych kołach, też ma 600 koni, także takie też maszyny mamy. Jeszcze o Fast Tracka zapytam, bo Fast Tracki też widzę u Ciebie występują. Bardzo wygodne traktory, prawda? Też mają wzięcie? Dokładnie, mega wygodne ciągniki mają wzięcie, jak ktoś ma daleko pola, to jest mega dobry traktor. No i do budowlanki też, ludzie je biorą do przyczep, do wożenia ziemi, dużo się ich sprzedaje. Najpopularniejsze na rynku ciągników używanych są maszyny ponad 20-letnie. No takie również tutaj w Pestrolu można znaleźć. Za nami mega ciekawy przykład. International, powiedz nam Łukasz o nim więcej. Dokładnie, to jest Case 1255 XL, maszyna z 83 roku, a więc ma już 42 lata i jest tylko trochę starszy od naszego kamerzysty i jeszcze jeździ. Jeszcze jeździ i myślę, że jeszcze długo pojeździ. Wziąłem go w rozliczeniu. Niestety my już takich nie kupujemy maszyn na zachodzie, ale tego wziąłem w rozliczeniu i naprawdę mi się podoba ten dźwięk silnika. Bardzo ciekawy sprzęt, niepowtarzalny. Dzisiaj już takich nie produkują twardych traktorów. 66 za niego, jak ktoś szuka, zapraszam. Jeszcze jest dostępny. Twardy jeszcze można nim pojeździć. Przy wozie paszowym sprawdzi się pewnie idealnie. No, jak najbardziej. I wałki ma 540 000, bo ostatnio ktoś o to pytał. A teraz jest z nami pan Jerzy Pestka, od którego wszystko się zaczęło. Bez niego firmy Pestrol dzisiaj by nie było. Panie Jurku, niech nam pan opowie o historii firmy, o historii waszego działania, jak to tu wyglądało. W 1999 roku pierwszy raz pojechałem do Danii, ale to nie myślałem o handlu, tylko myślałem o zaopatrzeniu w maszyny na własne potrzeby. I pojechaliśmy starym 1142, zabrałem się z meblami. I od tego czasu, od 1999 roku, drogę do Danii znałem bardzo dobrze już potem. Nie? I tak się zaczęło. Tam pracował Polak, który już jest w tej chwili dawno na emeryturze. I ten nam tam pomógł w miarę możliwości swoich i to się wszystko tak... Zaczęło się od jednego traktora, jednego pługa, jednego kultywatora i jednej prasy. I Co pan wtedy przywiózł za traktor? Ferguson 2640, pamiętnych. Ja ich 10 potem przywiozłem wszystkich. Nie? Mamy zdjęcie gdzieś jeszcze na naszym, jak chłopcy byli tacy i siedzieli w tym traktorze. Nie? Także po 25 latach chłopaki w ubiegłym roku kupili taki sam traktor i takie same zdjęcie zrobili. Nie? Piękna sprawa, rzeczywiście. Czyli zaczęło się tak naprawdę, nie było to planowane w żaden sposób. Nie, to było dla rozwoju gospodarstwa maszyny. Chciałem po prostu kupić sobie trochę lepsze, nie? A tam było trochę taniej. Czy tak tanio, no tanio to nie było, ale no było trochę taniej i były nowocześniejsze maszyny, o tak to powiem. Nie? I tak, To ten traktor najpierw pracował u was na gospodarstwie, a potem dopiero został sprzedany? nie był sprzedany, on 3-4 lata tu pracował, później znowu był nowszy. Ponad 200 sztuk na placu. Dzieje się? Pan cały czas tutaj w tym uczestniczy? Staram się uczestniczyć, chociaż im nerwy popsuć trochę i podrażnić ich, staram się z tym uczestniczyć. Już mi się nie chce, ale się staram. Zawsze mnie to cieszy, że to się wszystko rozwija, że dzieci chciały po mnie to przejąć, tą profesję i tak dalej. Nie? Właśnie pan jeździł do Danii najpierw, potem jakieś inne kraje doszły. Dzisiaj też pan bierze w tym udział? Nie, na wycieczki już nie jeżdżę. Na wycieczki pan już nie jeździ. Czasami jeszcze, ale na wycieczki już nie jeżdżę. Ale przed tym to my jechaliśmy lawetą, przywoziliśmy jedną maszynę i z powrotem. Nie? Spało się w samochodzie cały tydzień. Teraz hotele i cuda nie widzę. Nie? Teraz ile tych traktorów na jeden wyjazd jesteście w stanie przywieźć? Przywieźć żadnych, nie? Ale kupić to 20 sztuk na pewno. Nie? A przy większych ilościach można zdobyć jakiś upust, bo na jednej sztuce oni z nami nie rozmawiają wcale. Nie? Oni nie chcą rozmawiać z jednej sztuce. To jakby jechać do Niemiec, kupić jeden samochód, nie? No to się absolutnie nie opłaca. Nie? Oni chcą 10, 20 i Dzięki temu to jest dochodowy biznes, rozumiem. no dzięki temu, dzięki dużej ilości i wspólnemu tutaj zarządzaniu typu ja, córka, syn jeden i syn drugi, bo w czwórkę możemy dużo, nie? Wszystko tak naprawdę tutaj rodzinnie Się robić. wspólnie kłócimy i się wspólnie uzupełniamy pod względem finansowym i tak dalej i dogadujemy sprawy, nie? Bo kłócić się też kłócimy, tam nie ma lekko, nie ma litości, bo musimy to dogadać w takie czy inne sprawy, a ja jestem nerwus, nie? Także tam walimy w stół ostro, ale się dogadujemy jakoś to wszystko i psychicznie jedziemy odpocząć na pole, nie? Psychicznie jak jestem za nerwowy tutaj, to dają mi dużą jakąś maszynę i traktor i dziadek jedź tam i cały dzień. I najlepiej jeszcze jakby komórki zapomnieć, nie? To by było najlepsze rozwiązanie w tym. A te na wakacje jest czas, czy wakacje to są w traktorze? Jest czas. No jak przychodzi, żona mnie zmusi, nie? Żona mnie zmusi na wakacje i koniec. Wtedy ona kupi wycieczkę albo coś, ja nic nie wiem. Ona kupi, kładzie na stół, jedziemy. No i co mam zrobić wtedy, nie? Dobrze, panie Jurku, to czego jeszcze moglibyśmy panu życzyć tu na przyszłość?
Jedynie zdrowia, nie? A reszta to się da, nie? W takim razie tego życzymy. I mniej, wie pan co, już jest taka zawiść ludzka, że jest straszna, nie? I widzę, że się z roku na rok pogarsza, powiększa się ta zawiść ludzka, mniej tej zawiści, nie? Bo wszyscy pracować mogą. Kto komu broni, nie? Panie, kto komu broni nocami nie spać i kto komu broni coś inne robić, nie? Nikt nikomu nie broni, tylko... No właśnie, a to jest przez lata tutaj przez was wypracowane. No to tego zdrowia i 25 lat już mamy działalność, nie? 25 lat.